wysiłku. Tak jest, oczywiście, że tak. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich menadżerów Speedway Managera. 58 sezon za nami, no więc krótkie podsumowanie, w tym oczywiście okresie wakacyjnym. Także dzięki bardzo, że jesteście, że oglądacie. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Oczywiście Pozioma i Siema. Gatto, siema jeszcze raz. Poprowadzimy dla Was ten magazyn. Oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy subskrybują, którzy lajkują, udostępniają, komentują. Oczywiście prośba o to, no bo te suby, te lajki, te udostępnienia, to wszystko pomaga też w zasięgach, dlatego jesteśmy za to bardzo wdzięczni i prośba o więcej. No dobra, 58 sezon za nami, tu co prawda slajdu żadnego nie przygotowałem, no ale obroniłeś mistrzowski tytuł w adeptach Pozioma. Tak, udało się po raz kolejny. Pozdrawiam przeciwników oczywiście. Tam Gwardia Krotoszyn, nie pamiętam kto był trzeci. No właśnie Wormsy Żnin, tak. Wormsy, Pozdrawiamy o, też tak. Mata, Wormsy, ponieważ tak. dla niego był to pierwszy medal w ogóle w Speedway Manager i też w Lidze Adeptów. Natomiast kolejność, jeżeli chodzi o Ligę Adeptów, podobna jak w poprzednim sezonie, to znaczy ty pierwszy, drugi Sigmat, tak? Gwardia Tak, Krotoszyn. tak. No Sigmat tam ciśnie się mocno, że chce zdobyć ten tytuł, no kiedyś go pewnie zdobędzie. No pewnie tak, no pewnie tak. Także no fajna, ciekawa rywalizacja. Rzadko się zdarza, żeby 2 sezony z rzędu akurat te same ekipy walczyły o medale właśnie w Lidze Adeptów. No dobra, no więc przejdźmy sobie w takim razie do Ligi Seniorskiej, zakończona w piątek 14 kolejka. No i w lidze pierwszej mistrzowski tytuł Speedway Team Węgli, miejsce drugie Pawlus Speedway Team, to jest pierwszy medal właśnie dla Pawlusa również w Speedway Manager, no i miejsce trzecie KSG Górnik. Można jeszcze dodać, że Arbomaniacy utrzymali się jako czwarta drużyna w 58 sezonie w pierwszej lidze. Zaskoczyło Cię coś Pozioma w tym Nie, sezonie, no w pierwszej lidze? Węgli pozamiatał, widzę, towarzystwo. 11 zwycięstw, no super Tak, wynik, 29 punktów, to jest no, rewelacja. No ale co, tu widzę, wyłapałeś jakieś remisy, jakieś zwycięstwa. Fajnie, że Arbomaniacy się utrzymują, to gdzieś tam też pokazuje, że stabilny menadżer. W sumie nie ma tu zaskoczeń, no co, no. Znaczy ja budowlanie mam rybnik, zaskoczenie, kurde, no co. jakby wiesz, no mistrz Addis Gorzów Speedway Team opuszcza No. pierwszą ligę. No. Tutaj porażka z KSG Górnik w 14 kolejce 47-43. No więc no tym samym drużyna Rech zdobywa brązowy medal, Addis żegna się z pierwszą ligą. Ja myślę, że jest to swego rodzaju niespodzianka, zwłaszcza, że Addis ostatnio właśnie dominował w pierwszej lidze. Jeżeli chodzi o Speedway Team Węgli, tak, no Węgli zdemolował w tym sezonie tą pierwszą ligę, już chyba 2 kolejki przed końcem było pewne, że zdobędzie mistrzowski tytuł. Stąd też tutaj mój ostatni sezon w pierwszej lidze, Nowa Huta Ninjas, 4 zwycięstwa, jedno z nich miało miejsce właśnie z aktualnym mistrzem ze Speedway Team Węgli. Oczywiście nie jaram się tym jakoś bardzo, bo zakładam, że już tutaj Węgliemu na tym meczu kompletnie nie zależało. Natomiast, tak jakbym sobie jeszcze popatrzył, to Pawlusa też ograłem. Także jakby nie było, to ta moja ekipa, która była taka zrobiona trochę na słowo honoru na ten sezon, ograła też Pawlusa. Oczywiście gratulacje dla wszystkich medalistów, naprawdę super robota. Spada Addis, bandycki klub, wiadomo, Nowa Huta Ninjas i budowlani Rybnik. Tutaj co do statów, co byś powiedział? No, Gustaw Dudek rządzi dzieli. No, Rządzi udało się. dzieli. Fajnie, 2,4,11, tak jak na pierwszą ligę na seniora to jest naprawdę zajebisty wynik, nie? 2,4 średnia. Tak. No i co, no jest, ale widzisz, jest tu Paweł Kliwo od Addisa, w ogóle od Addisa, w zasadzie w tym zestawieniu w top 15 jest raz, dwa, trzech zawodników, z Bandyckiego też jest raz, dwa, trzy, czterech, a tu obie ekipy 5-6 miejsce. Tak. Natomiast jeżeli co, juniorzy, no to Max Red Bull od Węgliego, 14 meczy, 1,823, no to też zajebista średnia. Tak, no kawał średni. Zresztą Fajnie. tutaj Max Red Bull, Niki Pedersen, właśnie junior Pawlus Speedway Team też średnia 1,551, także naprawdę kawał dobrego wyniku. Natomiast ja tutaj wrzucę od razu drużynę Speedway Team Węgli. Tak wygląda drużyna mistrzowska w zasadzie bez słabych punktów. Popatrz, obaj juniorzy ze średnią powyżej 1. Tak. No więc kawał roboty tak naprawdę. No zastanawiam się, bo ten skład jest naprawdę dość młody. Za wyjątkiem chyba tutaj Red Bulla, Kevina Red Bulla. Tak, no to pozostali zawodnicy są w okolicach 30 lat, także pytanie, czy to będzie taki Dream Team, który na najbliższe kilka sezonów tą pierwszą ligę zdominuje. Zobaczymy. Będzie dzielił i rządził prawdopodobnie.
No, jest takie prawdopodobieństwo. No i też wrzucam drużynę srebrnych medalistów, Pawlus Speedway Team, gratulacje. Dla Pawlusa to pierwszy medal, srebrny. No, zapowiadało się, że różnie może być w tym sezonie, bo jak obserwowaliśmy tą pierwszą ligę, to i w strefie spadkowej, i potem w strefie tych drużyn, które mogą się utrzymać, ale że będzie to srebrny medal, dla mnie jest to mała niespodzianka, oczywiście in plus jak najbardziej. Pewnie gratulacje, panowie, gratulacje. Tak jest. No i teraz tak, Liga 2-1, wjeżdżamy do Ligi 2-1, awans wywalczyła drużyna Darmak i Speedcar Lublin, czyli tutaj można powiedzieć, że Lublin rządził w tej lidze. Miejsce trzecie Mentowski Częstochowa, 23 punkty, utrzymuje się też Darmak, druga drużyna z 19 punktami i tylko dzięki lepszemu bilansowi małych punktów, dlatego że drużyna KS 1947 SG też 19 punktów, ale tylko plus 70, można powiedzieć tylko plus 70 małych punktów i ostatecznie spadek. No popatrz, spadają drużyny, które mają 19-18 punktów, nieźle. Nie, no to walka była. No, Cynek i Marlastor tutaj widać chyba została odpuszczona robota, chociaż pewnie u Cynka to jest kwestia jeszcze braku doświadczenia u zawodników, no ale tu cała pozostała reszta, tam 18-19 punktów, no to już są wyniki na poziomie, których raczej utrzymanie się ma pewne w ligach niższych, a tutaj widać druga liga 18 punktów i szóste miejsce. Także wynik dobry, ale brakło miejsca w czołówce. Tak, no było po prostu za ciasno. Ja tutaj jeszcze zwracam uwagę na terminarz, 13-14 kolejka, sporo remisów, dużo wygranych gości, bo w takich kluczowych meczach tutaj Wormsy Żnin wygrywają z Rykowiskiem właśnie na wyjeździe 4-6, 4-4 po to, by u siebie potem przegrać z Mentowskami Częstochowa. No i o tyle, no, o ile dla Ola to było zwycięstwo, które dało 3 punkty, no i ostatecznie miejsce trzecie w tabeli, o tyle dla Wormsów Żnin, czyli dla Mata, no ten wynik był katastrofą, no bo oznaczał spadek. Także fajna, ciekawa, wyrównana liga na pewno i trudna i wymagająca. No ale pytanie, która liga nie jest wymagająca tak naprawdę. No te pierwsze, drugie, trzecie to wszystkie są wymagające. Tu nie ma miękkiej gry. Dokładnie tak. No i teraz statystyki zawodników. Tak, Tomasz Kałużny, Mentowski, Częstochowa, Arek, pozdrawiam serdecznie. No i co, mamy Grzegorza Sochackiego, Cynek, pozdro również. No i od Darka Oskar Grzegorowski, wszyscy powyżej dwójki, 2-3, 2-5, 2-5. Dobre wyniki, jeżeli chodzi o juniorów. Radosław Beśko, o to jest ktoś nowy, albo zmiana nazwiska, bo nie kojarzę pana. Od Darka jest Donkey Kong, z drużyny KS 1947 SG. Jest chyba twój wychowanek Donkey Kong. Tak, no to mój zawodnik jest mój. Wychowanek znaczy się. I Mateusz Zastępowski, no Worms Żnin, Mateusz również pozdrawiamy. Wyniki fajne, 1-5, 1-7, 2-0 Radosław Beśko przy 14 meczach, 99 punktów, to jest rewelacja, jak na juniora, nie? Ciekawe, Tak. będzie mala. Tutaj też Jospen, akurat drużyna Speedcaru Lublin, która, nie wiem czy pamiętasz, ale w poprzednim sezonie Speedcar Lublin zdominował którąś z lig trzecich, tak naprawdę zdemolował wszystkich i wszedł pewnie do drugiej ligi, no więc marsz do ligi pierwszej trwał. Tutaj też chyba od samego początku ta drużyna była w czubie tabeli i było wiadomym, że będzie mocno cisnąć o awans. Też zwracam uwagę na to, że dwóch juniorów, którzy mają średnią powyżej 1-0 w drugiej lidze, to też kawał wyniku. No i oczywiście pewnie pod wodzą Michała Bularskiego drużyna Speedcaru Lublin awansuje do pierwszej ligi. No i właśnie wrzucam Radosława Beśko, bo też nie kojarzę tego zawodnika. No 21 lat, ale to myślę, że Darek chyba tam coś nazwiskami pomaglował, bo ja też go nie widziałem wcześniej. Ale Albo nie, z drugiej drużyny, bo to jest wychowanek Darmak 2, więc może z drugiej drużyny po Tak, prostu być przyszedł może do z pierwszej. drugiej, dokładnie. No co, no doprany zawodnik, no tu widać po wynikach, nie ma co mówić. Co, ulubiony tuner to pan Krawczyk, jest chłopak zdrowy, jest aktywny, ciekawe czy w SGP Adeptów jeździł, a nie, gdzie w SGP Adept? W SGP to raczej będzie kapitan pewnie ten, bo dzisiaj finał przecież, nie? Czyli pewnie tak. pewnie pan Bularski będzie występował w finale, jak wspomniałem. Zapewne tak. Okej, a więc gratulujemy awansów, no i możemy sobie tym samym wjechać do Ligi 2-2, awans OKP i Piotery. No i też mogę powiedzieć, że OKP przebojem wchodzi do pierwszej ligi, też w poprzednim sezonie chyba też z trzeciej ligi do drugiej awansowała właśnie drużyna OKP. Zaraz sobie to sprawdzimy. Utrzymuje się FTZ Fordon i Dzikie Smurfy.
Natomiast, no i tutaj jest ciekawostka, spada Wataha KKZ, 21 punktów. To jest dopiero rzadko spotykane, żeby tyle punktów zdobyć i spaść do ligi niżej. Nie, no to w ogóle mega, ale gratulacje Torgal, bo tam w końcu masz upragnione utrzymanie w tej drugiej lidze, bo tam wiem, że mocna walka była, żeby to zrobić, ale tu mamy znowu taki przypadek, nie? Że te 21 punktów nie daje tego awansu, czy nawet utrzymania. Rywalizujcie, grajcie. Tak, no ciężko tutaj właśnie jakkolwiek czasem kalkulować. No i też drużyna Wataha KKZ ten spadek zawdzięcza porażce u siebie z drużyną OKP w ostatniej kolejce 44 do 46. Tu jeszcze ja gdzieś tam zwracałem uwagę na Panterię PC, jak ta drużyna sobie radzi, ale ona tutaj wyłapała jeden albo dwa walkowery tak naprawdę, więc to pewnie też rzutowało ostatecznie na wyniku tej ekipy. Jeśli chodzi o statystyki zawodników, no słucham Cię właśnie, co byś tu No jest Jacek Bruchheiser, to już znana postać, Marka. Tobiasz Kołodziejczyk, tak, i Kevin Junior Baliński, no, trzech toperów, że tak powiem, wymienianych niejednokrotnie, ale jest ten Leon Szakiel z FTZ Fordon, kogo tutaj mamy. Jest Ląka, Walasek. No, Tak, generalnie Sami dobrzy zawodnicy, nie? tak, ta pierwsza trójka, no to już są uznane marki w Speedway Manager, to już nie ma co. Tak, no wymienialiśmy niejednokrotnie te nazwiska już, nie? Tak jest. Jeżeli chodzi o juniorów, myślę bardziej, bo tutaj mamy Malte Soresena z Pantere PC, to jest ktoś nowy, średnia 1,738, 58 punktów, no fajny wynik. Clemens Depta, to też już wspominany kiedyś, ale Bartłomiej Wilk to też jest ktoś nowy chyba od Torgala, także warto obserwować, widać w ogóle, nie wiem czy zauważyłeś, ale na SGP fajnie, bo pojawiło się kilku nowych menadżerów, którzy wcześniej nie brali udziału w tych Grand Prix, w Ale finałach. mówisz o adeptach wczoraj? Tak, no. Yy, Są nowe twarze. Tak. No czy w ogóle też jak patrzę po lidze adeptów, to właśnie pojawiają się nowe twarze i jeżeli chodzi właśnie o SGP adeptów, to również, więc super. Tutaj wyświetlam Clemensa Deptę właśnie z FTZ Fordon, bo Mati Sorensena to już kiedyś omawialiśmy akurat przy tej okazji, że Panteria PC właśnie fajnie, dobrze szkolą zawodników. No i tutaj właśnie Clemens Depta, tak wygląda jeden z najlepiej punktujących zawodników, jeżeli chodzi o juniorkę w lidze drugiej. No, Ulubiony kanał tuner też Krawczyk. Tak. No, to szukasz jakiejś takiej analogii? Nie wiem, tak po prostu rzuciło mi się w oczy, mam wyświetloną tą tabelę na wprost. Z kolei Jerzy Waliński, również kawał zawodnika, to jest junior z kolei OKP, jego ulubionym tunerem jest Vanessen, żeby nie było, że tylko Krawczyk, akurat tak się złożyło. Tak, no ale tu waleczności trochę mało, nie? 54% to jest tak, no ale wynik robi swoje, nie? 1,558 na drugą ligę, bajka. Fajnie, tak, no i to była bardzo też ciekawa liga, ostatecznie gratulujemy OKP i drużynie Pioterów awansu do pierwszej ligi. Wiesz co, i tak sobie popatrzyłem, że no tutaj akurat awans do pierwszej ligi wywalczyły już ekipy doświadczone, bo Tak. i Dark, i ekipa Darka, i ekipa Jospena, tu OKP, Piotery, no to są drużyny, które już w tej pierwszej lidze nie jeden sezon powalczyły. Albo więc można będzie też ciekawie. wziąć to pod uwagę w taki sposób, że drużyna 5. i 6. w lidze 2, to jednak Wataha i Pantere PC, no są to stosunkowo, można powiedzieć, młokosy w porównaniu do Dzikich Smurfów czy do Fordona i Tak, tutaj lekko nos został utarty przez doświadczonych menedżerów. Zgadza się. A może to doświadczenie wzięło górę właśnie w ostatnich kolejkach? Kto Być wie? może. No dobra, to teraz wjeżdżamy do Ligi 3-1. Tutaj awans drużyna Speedway Team Węgli 2 i Stara Gwardia Nakło. Utrzymują się Rekiny Rybnik, Nałęcz Ostroróg. Nie wiem, czy tutaj co do spadku Unia Mościce, tu jestem troszkę zaskoczony, ale też patrząc po tych punktach, nie? 6. miejsce 15 punktów, Kurczok Gniezno też 14, no też wyrównana liga, fajnie ta rywalizacja tutaj na pewno wyglądała. I jeśli chodzi o tą ostatnią kolejkę w tej lidze, no właśnie, Unia Mościce wygrywa pewnie ze Śląskiem Chorzów. Śląsk Chorzów tutaj kulej, no chyba bolesna lekcja w drugiej lidze, w trzeciej lidze. No ale trzymamy kciuki, żebyś wywalczył awans ponownie. Nałęcz Ostroróg, ta ekipa właśnie ze Starą Gwardią Nakło. Ostatni mecz, który miał zdecydować, która z tych drużyn awansuje, no ale doświadczenie, no i własny tor, pewnie Uwaldka wziął górę, Stara Gwardia Nakło wygrywa pewnie ten mecz i awansuje do drugiej ligi.
Brawo, gratulacje. A w ogóle czy Stara Gwardia Nakło to nie jest ich pierwszy awans do drugiej ligi? Tak przy okazji. Możliwe, że jest to jakieś Tutaj szybki tu podgląd robię, bo właśnie miałem na to zwracać uwagę. Tak, to jest... Nie, w 54 sezonie. 8 miejsce, wtedy tylko jedno zwycięstwo, 11 porażek. No ale myślę, że tym razem Waldek jakby wraca do tej pierwszej ligi, do drugiej ligi z zupełnie innym doświadczeniem. Także super. Inne nastroje są. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i co, staty zawodników jeszcze. Tak, Jacek Rożek, Tak, Jacek Unia Rożek Muszce, najlepiej no, punktuje. Piotr Inglot, Admart i Kamil Antonenko od Kurczaka. A Kurczak w ogóle spada, nie? Do 4. ligi. Tak, Kurczok spada. Ja nie wiem, czy Kurczok nie przewartościował klubów No. i przypadkiem dzikie Smurfy nie będą tym wiodącym w tym momencie. Być może, no. No i co? Franek Karczewski, Nikolaj Heiselberg, Dariusz Maślanka, pierwszych 6 miejsc. Tutaj też od Węglego Karczewski, Heiselberg. No, fajna ekipa, no i z juniorów to samo, nie? Ryszard Grudziński, Bastian Andersen, Les Collins. Znane nazwiska również. Tak jest, tak jest. Jest Olaf Paluch od Marta. O, jest Kazuhiro Aoki na Łęczostroru. Kolejny jakiś tutaj junior japońsko brzmiący. Tak, na Łęczostoruk też w tym klimacie gustuje. Ja tutaj wrzucam Jacka Rożka, 27-letni zawodnik Unii Mościce, który najlepiej punktował właśnie w tej lidze. No i Aż dorzucam jeszcze Ryszarda Grudzińskiego, który był z kolei najlepiej punktującym juniorem. Wychowanek MDB Lublin. Ciekawe, czy już na stałe w Starej Gwardii Nakło. Jeśli tak, chociaż on ma 21 lat, tak, czyli to już jest ostatni wiek juniora. No ale gratulacje, najlepiej punktujący zawodnik w lidze 3-1. Super. Lećmy. Dobra, no to wjedźmy sobie teraz do Ligi 3-2. Awans KS Wilczony, miejsce drugie ROW Rybnik SA. Rower Rybnik SA, no i co? Trzeci utrzymuje się Silesia, czwarty RKS Kolejarz Rawicz. No do spadku Anioły Inowrocław, Holiday, Bellevue i FC Żory. Tak, ROW Rybnik SA, To jest też Kuba sobie chyba, nie? patrzę. Kojarzę menadżer Kuba, tak mi się wydaje. Menadżer Kuba, oczywiście, że tak, pozdrawiamy. W 46 sezonie ta drużyna miała okazję jechać już w lidze drugiej. No ale od tamtego czasu minął już ponad rok, więc po ponad roku wraca ta drużyna do drugiej ligi. Gratulacje. No KS Wilczony to spadkowicz z poprzedniego sezonu, więc no też u menadżera no widać doświadczenie i szybki powrót. Ostatnia kolejka, w zasadzie chyba wszystko odbyło się tutaj bez większych niespodzianek. Summa summarum, tak, bez większych niespodzianek, summa summarum, no właśnie, KS Wilczony, ROW Rybnik awansują. Spadek Holiday Club i Aniołów Inowrocław. Holiday Club to dla mnie trochę też zaskoczenie, no też doświadczenie menadżera spore, duże i powrót do czwartej ligi. Nabijamy KSM. Albo tak, albo tak. No i statystyki pozioma, tutaj byś 2 słowa powiedział. Michał Smoter, Jakub jest. Domin, Sam Masters, Anioły Inowrocław, Rower Rybnik, RKS Kolejarz Rawicz 2-3, 2-3, 2-3. No, pozostałych, tak jak widzicie, Mikołaj Garstka też już omawiany, Oliver Ward też już wielokrotnie, Dawid Szatmari. Fajnie, bo są te nazwiska, których już klepaliśmy kilka sezonów temu, gdzie oni jeszcze byli juniorami, a tak naprawdę teraz to są już seniorzy pełnoprawni i robią dalej dobre wyniki, czyli gdzieś tam fajny kunszt menadżerski, dobrze pokierowany zespół. A jeżeli chodzi o juniorów, mamy tutaj z Holiday Clubu dwóch, Marcin Buczkowski i Maciej Ośkiewicz, Tak. z KL Wilczony, Remigiusz Stępień, wow, 2-0-16, No właśnie, 14 no meczów, właśnie. 104, no fajny wynik. 2-0-16, naprawdę fajny wynik. No, to trzeba zwrócić uwagę na pana Remigiusza, bo pewnie będzie też dobrze się spisywał w przyszłości. No i też patrzę, drużyna ROW Rybnik SA, która awansowała, teraz ją właśnie też wyświetlam, to jest z kolei, można powiedzieć, efekt dobrych transferów, no bo tutaj z KSG Górnik, Tarasiewicz i chyba Gal Obelix, Gal Asterix to akurat Odraczka i chyba jeszcze Jakub Domin, tak. No generalnie drużyna, która jest złożona z transferów, ale jest jeszcze Igor Anhulo, o ciekawe, to, czyli też tutaj pozdrawiamy Górnik Zabrze i kibiców, bo widzę, że też jest ten wątek. Ciekawie złożona drużyna, no będę zwracał na pewno na to uwagę, jak się będą rozwijali juniorzy, no bo w drugiej lidze tych juniorów mocnych trzeba już mieć.
Tutaj Tu nie ma. 18-latkami tak naprawdę jechała drużyna rekinów rowerowych. No 18-latkami jak na trzecią ligę wyniki po 0,4 to 0,8. Uważasz, że bez dobrze? rewelacji. Że to jest No dobry nie, że rezultat? słabo, że słabo. Że słabo. No Ale no. właśnie, będziemy to obserwować, bo zobaczymy, No, jak się będą ciekawe, dalej rozwijać. No. Row Rybnik Kuba, zobaczymy przyszły sezon jak się pójdzie, trzymamy kciuki. Pozdrowienia i powodzenia. Tak jest. No i teraz Liga 3-2 i tutaj Szakale, A. Lądek 1, Lądek 2 ogarnia i przejmuje. To jest Liga 3-3, dokładnie tak. Miejsce trzecie Motorki, czwarte Velocity Vipers, które dość długo prowadziło. O ile się nie mylę, to chyba przez pierwszą połowę sezonu ta drużyna właśnie prowadziła. No ale ostatecznie drużyny Szakala wygrywają. Szakal tak na mnie wołają, był kiedyś taki kawałek Leroya. Scyzoryk tak na mnie wołają. Scyzoryk, było. a nie, no tak, Scyzoryk, sorry. Nie Scyzoryk, a nie Szakal? Nie. Ale nie, był taki Nie kawałek, obronisz no. tego, nie obronisz tego, ale Ale pozdrawiamy nie. Szakala oczywiście. Ale był taki jeden kawałek, w którym tak rymował. Nieważne. Gratulacje Szakal, fajnie, dwie zespoły awans. Ciekawe czy, no bo pewnie finalnie będzie musiał się zdecydować na jedną z drużyn, jeżeli chodzi o promowanie jej do dalszych lig. Więc ciekawe czy będzie to jedynka Kto czy wie? dwójka. Myślisz, że dwie? Będzie tak szeroko? Wiesz co, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja tutaj odniosę się od razu, bo dostałem takie zapytanie, skoro jesteśmy przy temacie drużyny Szakala, chciałem to wyjaśnić, bo tego typu rzeczy też No. zwracamy oczywiście uwagę na to. Wiesz co, chodziło o to, że tak, w LKS Lądek 2 i tam było takie zapytanie jakby w meczu rewanżowym, dlaczego John Wick nie pojechał w tym meczu, nie? No John Wick jesteś tu bezpośrednio zainteresowany, bo John Wick akurat jest w drużynie Szakala. Czy to jest fair, nie? Że w meczu tych samych drużyn nie idzie John Wick? Tylko John Wick nie pojechał ani w jednym meczu tych drużyn, ani w drugim meczu tych drużyn. No więc jak dla mnie, no ciężko tu szukać na siłę jakiegoś ustawiania, czegokolwiek takiego. No natomiast jakby odnoszę się do tego, tak, przyjęliśmy taki komunikat, zwróciliśmy na to uwagę, no ale no ciężko tutaj cokolwiek wyrokować, żeby ten mecz miał być ustawiony. Skoro w pierwszym meczu Wick nie jechał, nie pojechał w drugim, to można powiedzieć, że mecz został odjechany normalnie. No tak, ale w momencie kiedy awansują dwie drużyny, co innego gdyby jedna była spadkowa, druga byłaby awansowa, nie? I tutaj by coś było nie tak, ale w momencie kiedy dwie drużyny awansują tego samego menadżera, no to czego tu się doszukać? Tak, tak. Znaczy wiesz, tutaj na przykład wiesz, Velocity Vipers, jeśli bym popatrzył na tą ekipę, no to oni na przykład w 13 kolejce przegrywają u siebie z motorkami. Tracą punkty, gubią je, no więc krótko mówiąc wpływa to mocno. No i też przegrywają z Unią Unisław, z outsiderem tej ligi w 14 kolejce. No coś ta druga część sezonu dla drużyny Velocity Vipers nie była zbyt dobra. No a Szakal, kto wie, może sobie postawi za cel, że obydwie drużyny też wprowadzi do pierwszej ligi od razu. Zobaczymy, nie? Dokładnie Żeby tak. tradycji stało się zadość, to pewnie w kolejnym sezonie też drużyny LKS Lądek będą w tej samej lidze. Tak. Nie wiem, żartuję. Powodzenia. I zobaczymy. Będzie losowanie, więc zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Dobra, staty. Staty w Tak. tej lidze. Tomasz Leśniowski, O, legenda motorki, już, no. Jarosław Kornacki, Magdar i Patryk Nemezis, Szakal. A Pepe Protasiewicz, Maksymum Walewski, Sebastian Nemezis, kolejny z Nemezisów. No co no, same kozaki, wszyscy średnio powyżej 2-3, 2-2, 2-4 nawet. Tomasz Leśniowski z motorków, chociaż motorki na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o juniorów, no co, John Wick 90 punktów, 1,98 średnia. Bardzo fajny wynik. No i mamy z motorków Mateusza Szkobla i Seweryna Łasisza, też już wymieniani. Jeszcze Jerry z Velocity Vipers. Wszyscy fajnie, średnie 1,3, 1,4, 1,6. Dobre wyniki. Dobrze to wygląda. Tak, tutaj właśnie No. wyświetlamy drużynę LKS Lądek 2. Tak, aby właśnie pokazać, jak no też fajnie zbilansowana drużyna z mocnym juniorem, z mocnym seniorem, bo Patryk Nemezis to jest chyba kapitan, pewnie to jest kapitan drużyny, nie? Tak, też mi się tak wydaje, no. Także fajnie zbilansowany skład. No zresztą Szakal, z tego co ja przynajmniej obserwuję, od kilku sezonów buduje ten zespół w taki, a nie inny sposób. Czyli mam takie poczucie, że ten zespół jest z góry zaplanowany, to znaczy on jest zbudowany od wielu sezonów właśnie po to, żeby w tej czołówce zagościć. No ciśnie, ciśnie. A co do Leroya, to teraz mi się przypomniało, jest ten kawałek Szakal na płycie Bafongu, część druga, na 100%. A, no to dobra, to w porządku, niech tak sprawdzenia. będzie, niech Do tak sprawdzenia. będzie. Tymczasem wjeżdżamy do Ligi 3-4, Zjarane Ziomki, Awans oraz Synowie Anarchii.
O, Zacięta rywalizacja, także Karzet Bielsko 2019 w czubie tabeli. No i znowu też SK Karzet Wataha, 5. miejsce, 18 punktów. Fajnie, to znaczy jakby sporo jest lig takich, przynajmniej ja w tym sezonie zauważyłem, ale może to jest już taka tendencja co sezon, że coraz więcej jest drużyn faktycznie, nie wiem, nie biją się 2-3, tylko coraz więcej jest lig, Kilka, gdzie no. biją się 4-5, czasem 6 drużyn o awans i o utrzymanie. Także fajnie. fajnie, no. Ale to w ogóle gratulacje, zjarane ziomki, synowie anarchii. I do jednej, i do drugiej ekipy mam sentyment, więc synowie anarchii to w ogóle jest drużyna, z którą pierwszy raz wylądowałem w lidze, jak zacząłem grać w Speedway Managera, także Asidos pozdrówki i Kozyni również pozdrawiam serdecznie. I gratuluję oczywiście. Oczywiście, że tak, gratulujemy. Najlepiej punktującym zawodnikiem Alan Madej, sorry, z Karzet Bielsko. Potem był Aleks Małecki, też mi się te nazwiska, Dawid Zieliński, to też nie są Tak. anonimowe nazwiska, jeżeli chodzi o Speedway Managera. No a co do juniorów, co byś tu powiedział? No, Wortman to ktoś nowy na pewno z synów anarchii. Arkadiusz Małch. Zjarane ziomki to już też gość, którego żeśmy wymieniali, ale nie no, wyniki super, 1.6, 1.5, pierwsze 2 miejsca. No widać, że szkolenie adeptów idzie w Speedway menadżerom coraz lepiej, tak mi się wydaje. Coraz lepiej. Wiktor Wortman, wiesz co, może na niego nie zwróciliśmy uwagi wcześniej, jak sobie patrzę na zawodnika, no dobrze rozjeżdżony, ładna siła, wytrzymałość, właśnie jak na 21-latka. Ale faktycznie nie wyłapaliśmy go wcześniej, ale tymczasem wyświetlam drużynę tutaj z jaranych ziomków Kozini. No i pytanie, kiedy Kozini ostatni raz był w drugiej lidze? Sezon, 2 temu, 3 temu? Niedawno, jakoś teraz, niedawno. Czy nie był w ogóle? Nie był nigdy, dokładnie tak, a więc pierwszy raz w 59. Debiut. sezonie drużyna z Gratulacje. jaranych ziomków zawita w lidze drugiej, gratulacje. Bo sporo tych debiutów nam się pojawiło, prawda? W tym No, sezonie, mieli zresztą się. do nich się odniesiemy jeszcze. A więc tak, zamykamy te ligi trzecie, no i Liga 3-4 z Jarane Ziomki, Synowie Anarchii, awans. Co do spadków, no mówię, SK Karzet Wataha tutaj 18 punktów, sporo, pozostałe drużyny, zwłaszcza Węgiel, Rybnik, Team, no nie poszła im ta, No nie pa. ten sezon najlepiej. Dobra, No nie. to co, wjeżdżamy do ligi w tym momencie czwartej, Liga 4, 4. 4-4, dokładnie tak, 4-4. 4-4. Koziołki Lublin, Benzin Speedway Club, dwójka. Koziołki Lublin to jest debiut w trzeciej lidze, tak? Dobrze mówię. Koziołki Lublin, tak. Tak. Koziołki Lublin to jest debiut w trzeciej lidze. Menadżer Spark, pozdrawiamy serdecznie, ktoś nowy tu się pojawia. Tak naprawdę, bo Sparka w ogóle mało kojarzę. Kojarzę logo akurat, jeżeli chodzi o tego koziołka, natomiast nie kojarzę menadżera i mamy tutaj, jeżeli chodzi o zestawienie statystyczne, mamy właśnie z koziołków Lublin Bolesława Haja na 5. miejscu, Jakuba Sussmana na miejscu 9. No i z Benzin Speedway Club 2 na 1. miejscu Scott Outrey, ale to już też zawodnik, o którym wielokrotnie żeśmy wspominali. Także no to tyle chyba. Tak. Juniorzy. Wiesz co, i tutaj ja jeszcze zanim, tak, no juniorzy, no właśnie, sorry, bo Ci przerwałem. To, Nie, no i juniorzy co? Felix Grycaj to też Benzin Speedway Club, Witold Przybyłek, menadżer Chmiel, znaczy zespół Chmiel. Patrzę, ale 6. miejsce, ale no junior widać jest i Rafał Johnson właśnie z Koziołków, także powodzonka panowie. Słuchaj, ja tutaj dodam, że Koziołki z Lublina, tak sprawdzałem w międzyczasie, ale także Benzin Speedway Club 2. To są obydwie drużyny po raz pierwszy awansują do trzeciej ligi. O. Tutaj w ogóle z Benzin Speedway pozdrawiamy też menadżera Eksanek. Wczoraj Adept Ciesiel wygrał Supporter Grand Prix, gratulacje. Ale też słuszna uwaga, no, kiedy te gratulacje składałem na czacie, faktycznie Eksanek zwrócił uwagę na to, kurczę, no nie pojechał wczoraj w finale, kogoś mi brakowało, Kajko Filipek, gość, któremu kibicowałem i byłem faktycznie, no tak już to chyba w którymś magazynie mówiłem, może nawet w tamtym sezonie, że jestem przekonany, że ten Gostek pojedzie w finale SGP i może go wygrać. No i dopiero potem się zorientowałem, kiedy właśnie Eksanek o tym napisał, że Kajko Filipka nie było kontuzja. Szkoda, to jest dopiero ból, nie? Szkolić zawodnika, dojść do wieku 15 lat i niestety pech.
No ale ja cały czas tu będę obserwował Kajko Filipka, jestem fanem tego zawodnika, krótko mówiąc. Na pewno będzie wygrywał Supporter Grand Prix w seniorach. A to jest ktoś od Tergala chyba, nie? Tak, to jest wychowanek Wudzynek, dokładnie. A, no właśnie, no dokładnie tak. No, także tu jeżeli chodzi o koziołki, też fajna ekipa, szeroka, dwóch juniorów ze średnimi powyżej 1,1, 1,6. Mamy prawdopodobnie Bolesław Haj, to będzie kapitan zespołu, jest też jakiś starszy zawodnik, Gracjan Harris. No, drużyna fajna, 26, 27, 31, 32. Ma kim jeździć w przyszłym sezonie na pewno. Juniorzy 2 razy po 21 lat, więc pozycje juniorskie również są obstawione. Tak, patrzę Powodzonka. sobie, ale tutaj też i transfery są od Raczka, i transfery są od Admarta. Jeżeli chodzi o drużynę koziołków z Lublina, jest nawet Jakub Susman od Cynka. No ale jak widać, do transfery udane. Do tego juniorzy, wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza, no dokładnie. No dobra, to kolejna liga, 4-5 prawdopodobnie. Tak, 4-5, no. Velocity Bloomberg awans. No, 27 punktów, 11 zwycięstw. I tutaj też mamy debiut, jeżeli dobrze pamiętam. Liga 4-5, tak. Też mamy debiut w trzeciej lidze, także Bartosz, powodzenia, życzę, trzymam kciuki. Spada tutaj Wiktoria Wrocław Pioterki, na Łęczu Stroduk Armada Team. Utrzymują się Skorpiony i KS Wilki. KS Wilki też zespół, który pojawia mi się dość często. Gdzieś ostatnio to w turniejach. Tak, KS Wilki też właśnie obserwowałem tą ekipę, nawet nie wiem czy, ale chyba nie przygotowałem akurat tej drużyny. Nie, tutaj, to w ogóle nie wrzuciłem żadnej ekipy z tej ligi. No dobra, ja tutaj wrzucę 2 słowa o statystykach, bo najlepiej punktował Michajlows, Armada Team, ale coś mi mówi, że Oleg Michajlows to jest wychowanek Węgliego, a raczej pewnie na pewno. Chyba tak. Nie, to... Jonas Brothers, sorry, Oleg Michajlows, to jest mój błąd, to jest wychowanek innego klubu ostatecznie, ale jeździ i bardzo długo jeździ w Armadzie Team. No sorry, jakoś też pominąłem tego zawodnika, 37-latek, ale naprawdę wygląda, jest dojeżdżony, z fajnymi cechami. Tutaj to przywództwo, presja, agresja, 60, 45, 65, nie wiem czy to nawet nie jest kreator, fajny zawodnik ogólnie. No. Jeżeli chodzi o juniorów, no to właśnie Wojciech Kępa, KS Wilki, to mi się tutaj kojarzyło, najlepiej punktujący junior. No i w zasadzie też Lech Krzesiński z KS Wilki też drugi, no bo tutaj wynik Góreckiego to taki jeden mecz tak naprawdę, nie? 2 biegi. Tak. No więc No ale KS Wilki z fajnymi juniorami. w seniorach pominąłeś Homera Simpsona, to chyba jest twój wychowanek z kolei, nie? Jak chodzi o statystyki? No, Tak, to nie Homer Simpson. A faktycznie, no widzę, miejsce drugie, nie zauważyłem go. Tak. I z Velocity Vipers jest jeszcze Ryszard Grudziński, ale to już też wspominałem. Zgadza się. Zgadza się. Gratulujemy awansu. No i przechodzimy sobie tym samym do kolejnej ligi czwartej. Będzie to Liga 4-8. Klub Żużlowy Wyżysk i Akademia Haleria. Obie ekipy awansowały. Gratulacje. Graty, no. Nareszcie, to też tutaj mamy debiuty tak naprawdę. Znaczy Klub Żużlowy Wyżysk, bo Akademia Haleria chyba nie. Ale Janek Piwosz, gratulacje. W końcu udało Ci się dojść do trzeciej ligi. Zobaczymy co dalej. Czy ten twój Pershing i Berże będzie pokazywał dalej dobre wyniki, nie? Tak, natomiast wiesz co, tutaj właśnie też znowu zaktualizuję trochę tą informację. No. Akademia Haleria, bo to jest menadżer, który jest z nami od 49 sezonu, czyli po roku gry, awansował pierwszy raz też do trzeciej ligi, także gratulacje, tak. I zarówno klub żużlowy Wyżysk pierwszy raz awansuje do trzeciej ligi. Tak jest, Tak, pierwszy tak, raz to w na trzeciej pewno. lidze, widzisz to na pewno, no więc Akademia Haleria również. Z Akademia Haleria tutaj stoczyła ciekawy pojedynek z drużyną Neptuna Gdańsk, tak, jeżeli chodzi o awans. No i ostatecznie myślę, że te zwycięstwa, które drużyna Akademia Haleria odniosła, 40, zwłaszcza to 46-44 z Akademią Resowia. Popatrz, męczyli się z drużyną, która zajęła ostatecznie 7 miejsce, Tak. no ale jak sobie popatrzymy na tabelę, tak, No, to brzmi właśnie. 7 miejsce, to ma ta drużyna 16 punktów. Tutaj też była niezła rywalizacja, jeżeli chodzi o awanse i o utrzymanie. Super. No tu Skarpa widać, menadżer chyba zrezygnował. Wiesz co, chyba nie, znaczy jechał każdy mecz. A nie czy było walkowerów. zrezygnował, w sensie wybili mu grę z gry? z Aha, głowy. że odpuścił sobie rywalizację. No ciekawe, czy może nieodpowiednio zbilansował skład, no nie wiadomo.
No, Ale tutaj jest Dimitri Berger, tak? W tej lidze najlepiej punktującym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o seniorów, jeżeli chodzi o juniorów, z kolei Gianni Versace. Gianni Versace. Ogólnie zawodnicy klubu żużlowego Wyżysk. Co byś Tak. powiedział, bo to są... No co, wyniki dobre. Janek Piwosz nam się rozwija, tam czasami się piekli, że tam, nie pamiętam, kiedyś się coś tam pieklił, coś mu tam jakieś kontuzja mu wpadła chyba czy coś. Ale generalnie dąży chłopak do celu, jest awans do trzeciej ligi, zobaczymy co będzie dalej. Fajny zespół na pewno. Tam Fajny to, zespół. Mhm. no, parę transferów też ma fajnych, także spoko. Zobaczymy co dalej pokaże. Też widzę, że tutaj rosną w siłę takie drużyny Neptun, Gdańsk, Bartodzieje. Tak Tak. naprawdę są to ekipy, które no, w tym momencie już w miarę na stałe w czwartej lidze są. Ciekawe jak się będą rozwijać dalej. Ale to też są zespoły, o których gdzieś tam jak były w piątych, szóstych ligach wspominaliśmy czasami, a teraz widać już są w czwartych, nie? Zgadza się. No i tu jeszcze wrzucam podgląd na Akademię Haleria. WIS 2 menadżer, pozdrawiamy. No i też no, fajny skład, do tego Ernst Watt junior, fajnie wytrenowany, może trochę siły wytrzymałości, chociaż on ma 19 lat. Nie zwróciłem uwagi, ten Ernst Watt będzie niezłym, no dobrze, jeżeli z tym juniorem na przykład wejdzie Akademia Haleria do trzeciej ligi, no to całkiem spoko, naprawdę. Znaczy on w ogóle wykręcił drugi wynik, 1-6-4-3, nie? Tak. No. W tej czwartej lidze, także no zobaczymy, ciekawe, zobaczymy. To będzie 20 lat w przyszłym sezonie. Tak jest. Właśnie, dopiero 20-latek w przyszłym sezonie. No dobra, i wchodzimy do lig piątych. Tak, 5-2 liga. Mhm. Słucham Cię. 5-2 liga, no i co, mamy Swindon Robson, również mamy debiut w lidze z kolei czwartej i RKS Kolejarz Żrawicz dwójka, również awans do czwartej ligi. Utrzymują się Lwy Gdańskie i Start Chełmno. Spada nam Skrzaty Śmigiel, Regnum, Polonia Wybrzeże Gdańskich, Henka 08. Nie kojarzę w ogóle ani jednej z tych czterech drużyn, które spadają, nie wiem. Ale gratulacje dla awansujących. Skrzaty Śmigiel to moim zdaniem będzie klub partnerski Byczego Śmigla. Byczy Śmigiel jest taka drużyna, więc Skrzaty Śmigiel tak mi pasuje, być może, a może to taki po prostu zbieg okoliczności. Patrzę sobie tutaj jeszcze drużyna Lwy Gdańskie, która podjęła rywalizację. Drużyna Lwów Gdańskich, no przeważnie w ligach czwartych, nie przebili się do ligi trzeciej. Oj, dawno nie byli w lidze trzeciej. Natomiast, no właśnie, Swindon Robson, ekipa, która jest od 53 sezonu i wjeżdża do ligi czwartej. Gratulacje. Co do statystyk w tej lidze? No dawaj. Tak, jest Borys Kieszkowski, no właśnie chciałem mówić, jest Alan Sztakiel, jest Patryk Borowiecki, właśnie z Lwów Gdańsk ten trzeci, ze średnią 1,943, ale tu Borys Kieszkowski 2,692, wow, mega wynik wykręcił, 26 punktów w 13 biegach co prawda tylko, ale to myślę, że to i tak bardzo fajnie. I jeżeli chodzi o seniorów z kolei, to mamy Bartłomieja Skoczylasa, Borysa Kieszkowskiego i Przemysława Josickiego, właśnie również ze Swindon Robson i pierwszych dwóch wymienianych z RKS Kolejarz Żrawicz dwójki. Ale tu jeżeli chodzi o skład Swindona Robsona, nie wiem czy możesz tam rzucić na tapetę, to szeroka ławka, ale zwróćcie uwagę, że praktycznie oprócz Mariana Norrisa i Zdzicha Ruteckiego wszyscy jeździli w tym sezonie. Więc widać, że wykorzystuje potencjał posiadania wielu zawodników. No właśnie, bo tutaj Swindon Robson wykorzystuje ten potencjał w sumie I bardzo to z ładnie. dobrym wynikiem. Tak, z dobrym dobrym wynikiem. Natomiast jak patrzymy sobie po kilku klubach, na przykład u Janka Piwosza, tak? To jest skład, który jest, zresztą ty też tak czasem robiłeś, nie? Tylko 7 zawodników, czyli taki bardzo zoptymalizowany, żeby wszyscy po prostu jeździli i żeby ten spadek formy nie miał tutaj znaczenia. Tak, no. Ale widać, da się tym rolować. Ma awans, jest czwarta liga, zobaczymy co dalej. Fajnie. Gratulacje jeszcze raz panowie. Gratulacje, ja wyświetlam jeszcze Dimitri Berger, to jest najlepiej punktujący w ogóle zawodnik czwartej ligi, o nim zapomnieliśmy, przynajmniej jeżeli nawet mówiłeś o nim, to ja zapomniałem go wyświetlić, teraz to nadrabiam. 77 CU. Vanessa. To wychowanek Sylwii, brawo Sylwia, gratulacje. Masz dobry wynik u wychowanka. Tak jest, więc Dimitri Berger właśnie najlepiej punktował w ligach czwartych, teraz właśnie jesteśmy w ligach piątych. Tak. No dobra, a więc gratulacje Swindon Robson i RKS Kolejarz Rawicz 2, gratulacje awansu, wjeżdżamy do ligi 5-3.
Dobrze Mhm. pamiętam, tak jest. Liga Zgadza 5-3. Makumba i drużyna pierścienia. Awans. Tak, awans i znowu mamy debiut w lidze czwartej. I drużyny Pierścienia i Makumby, jeżeli dobrze pamiętam. Drużyna pierścienia i tutaj pozdrowienia dla Flakona, to na pewno, bo Flakon wrócił po jakiejś przerwie, nie wiem czy od nowa w ogóle klub nie powstał. Tak. Natomiast tak, i masz rację, Makumba również i to też po 3 sezonach spędzonych w lidze 5, awans do ligi 4, pięknie. No i tu rozjechali chłopaki, nie? Po 31 punktów, trzecia drużyna 23 punkty, Czerwoni Mariaci, która się utrzymuje i KS Wąbrzeźno już 18 punktów. Także tu jak widać było dwóch wymiataczy. Tak jest. Zobaczmy sobie, czy... No właśnie, oni się spotkali w 13 kolejce, dobrze pamiętałem. Drużyna Pierścienia wygrywa u siebie 45-44 z Makumbą. No już nie pamiętam wyniku z pierwszego meczu, no ale był to prawdziwy hit w tej kolejce. No i też ostatnia kolejka pokazała, że obie drużyny zdominowały tą ligę. Brawo. No staty. No tu rządzi Makumba i drużyna Pierścienia. Tak Jest Miłosz Opala, jest Jarosław Szuba, jest Maciej Knap, jeżeli chodzi o seniorów. No i tutaj dalej nawet możemy lecieć. Jest Eliasz Oleszko, 4. miejsce Makumba, 5. miejsce Czesław Francetti, drużyna Pierścienia. No rządzą tutaj, dzielą i rządzą, jeżeli chodzi o seniorów. Jeżeli chodzi o juniorów, już troszeczkę inaczej ma miejsce ta sytuacja, bo mamy dwóch od Czerwonych Mariaci, którzy są na 3. miejscu. Jest to Jędrzej Smoliński, Czesław Jucha i obydwaj ze średnią 1,6, także bardzo fajnie. Na 3. miejsce z Heksanu Denis Bach, średnia również 1,65, nie, 1,632. Gratulacje. No właśnie, chciałem jeszcze podgląd zrobić na Czerwonych Mariachi, na tych juniorów, ale mi się nie uda w tak zwanym międzyczasie. Wyświetlam tym samym drużynę Pierścienia. Tutaj Flakon, tak jak wspomniałem, Flakon z tą drużyną pewnie wrócił po kilku sezonach i generalnie rzecz biorąc, znaczy wrócił do gry po kilku sezonach i drużyna jest chyba nowa, tak mi się wydaje. No pewnie coś tam transferów jest na pewno, ale ci juniorzy 19, 18, 17 to pewnie są ci, których dostał. Tak. Yy, No i kilka ciekawych transferów, no i walczymy o awans. Tak, arenę ma na Mordorze, także strzeżcie się rywale. Tak jest. 3 siódemki, tak zwane 3 kosy w herbie, grubo, także z Flakonem, jeszcze Flakon, ksywka, no nie ma żartów, krótko mówiąc. Powodzenia w każdym razie życzymy i Makumbie, i drużynie Pierścienia w 4. lidze w kolejnym sezonie. No dobra, i wjeżdżamy do kolejnej ligi 5. 5-5. 5-5. Awans Race Team, pewny awans, 31 punktów, 12 wygranych, gratulacje, w ogóle małych punktów 330 na plusie. No i klub sportowy Tłoki, miejsce drugie, 25 punktów, miejsce trzecie Gossip, 24 punkty, no i tu już wiadomo, pomiędzy tymi ekipami toczył się pojedynek o to, która z nich awansuje, mam na myśli Race Team i drużynę Tłoków i drużynę Gossip. Gossips, no. Gossips. Tak, Gossips. To już gadaliśmy kiedyś, to są plotki po angielsku. Ale klub sportowy Tłoki to jest chyba debiut w 4. lidze, jeżeli dobrze pamiętam. Wiesz Bo co? Race Team to na pewno nie, bo Race Team to już jest długi. Tak. stażem Race Team, menadżer. tutaj menadżer bodaj Chicago, o ile się nie mylę, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Więc świetnie, ale już tutaj, wiesz co, zerknę sobie na właśnie 5-5 mówisz, tak? Klub Klub sportowy sportowy Tłoki. Tłoki. Też mi się wydaje, że jest to ich pierwszy awans do 4. ligi, zgadza się. Ostatnie 2 sezony spędzone w ligach piątych. No i tak z powodzeniem, bo w 57 sezonie ta drużyna zajęła 3. miejsce w 5. lidze, no w tym sezonie drugie. Pewne 25 punktów awans. Tak, no i też jeżeli już rozmawiamy o tej drużynie, nie wiem czy możesz ją wrzucić na tapetę. Dawaj. Mamy 10 zawodników i też zwróćcie sobie uwagę, każdy z tej 10 jeździ w sezonie. Też fajnie, czyli widać mocno, mamy już drugiego menadżera dzisiaj, który łamie tą, powiedzmy, niepisaną jakąś tam zasadę, którą powiedzmy, że ja stosowałem, że trzeba mieć wąską ławkę, nie trzeba mieć wcale wąskiej No ławki. nie trzeba myśleć raz. Druga rzecz jest właśnie taka, że wiesz, no raz jest tak, że inaczej, no można przyjąć różny styl, tak? Można mieć 7 zawodników, a można ich mieć 10 i odpowiednie zarządzanie klubem daje odpowiednie na pewno rezultaty.
W statystykach tu Billy Hemil z Race Team, 2,615 średnia, Gracjan Walicki, klub sportowy Tłoki i Maksym Wszołek, dobrze mówię, Duszki Lublin. Wesołek. O kurczę, Wesołek, sorry. Okej, najlepiej punktująca trójka seniorów. No i wśród juniorów Kevin Sosnowski z drużyny klub sportowy Tłoki. Sobie patrzę, Tak. Kevin Sosnowski, 21 lat, to jest wychowanek tego klubu. 1,9, 1,5, zajebista średnia. Zajebista. 89 przywództwo, fajnie No. zawodnik wygląda. No i potem Kacper Jorgensen, to z kolei zawodnik drużyny Race Team. Też sobie zerknę zaraz na Kacpra Jorgensena, bo też ma 21 lat. Też nieźle szkolony, też przywództwo 71, presja 4,6. No naprawdę fajna rywalizacja, na pewno jeżeli chodzi o tych juniorów. Ale tu Louis Janek Vuitton, Piwosz, zobacz podróżowy właśnie. wyżysk, proszę bardzo. No. Był Czyli Versace, tu jest się- i Vuitton. Tak, ale szkolą się dalej, nie? Jest Patryk Rydlewski, jest Karol Jóźwik, jest Tomasz Gapiński, tutaj też znane nazwisko żużlowe. Także widać, że Janek Piwosz tam chyba będzie próbował się katapultować do pierwszej ligi. Jak tak szkoli. No słuchaj, jak tu pokazało już kilka klubów, cierpliwość popłaca na pewno, odpowiednio Pewnie, szkolona oczywiście. drużyna, skład i tak dalej daje rezultaty. Też tutaj przywołam OKP, drużyna, która teraz awansowała do pierwszej ligi, ale ona jeszcze kilka sezonów, 2 czy 3 sezony temu była w lidze czwartej. A dzisiaj właśnie zdemolowała ligę drugą wygrywa drugą ligę i w przyszłym sezonie pojedzie w lidze pierwszej. No, to chcę po prostu pokazać. No, czasem pech powoduje, że spadamy ligę niżej, ale jeżeli mamy odpowiednio zaplanowany skład i odpowiednio zaplanowane szkolenie, to tutaj bez obawy można spokojnie awansować w kolejnych sezonach, odrobić te straty. Zgadza się. No dobra, Unia Leszno 19,38, punktów 5,7. 31, awans i Stal Manchester punktów 30. To drużyny, które awansowały z ligi 5-7. Tak, gratulacje Kulej. Diabełek, przepraszam, Kulej. Diabełek, Mówię się tak zresztą jest, dobrze. gratulacje, oczywiście. Tak, pozdrówki, gratulacje, oby tak dalej. Jesteśmy też w stałym kontakcie, czasami wymieniamy jakieś tam wiadomości w wolnej chwili czasu, także wiem, że Diabełek ciśnie mocno. Tak, no i pozdrawiam. też to jest debiut, rozumiem, w czwartej lidze. To jest debiut w czwartej lidze. Też widać 3 juniorów w zestawieniu statystyk, seniorów z tej drużyny, 3 juniorów również. Także idzie wszystko do przodu. Menadżer jest, nie pamiętam ile, chyba 8 albo 10 jest z nami sezonów. Tak, około tylu. Coś plus minus, także widać, że też po niespełnym roku udaje się już do czwartej ligi dostać, a naprawdę poziom jest wysoki. I to trzeba brać siły na Niecały zamiary. rok. Od 50 Tak. sezonu jest dla mnie. Ale ja sobie tak popatrzałem teraz, no nie będę ukrywał, że ten sezon mniej siedziałem przy Speedway Managerze z racji tego, że już po prostu nie gramy. Znaczy pilnujemy tak naprawdę adeptów bardziej pod kątem szkolenia. I zwróciłem sobie uwagę i zresztą to też było dzisiaj widać. Do 6 miejsca po 18 punktów. No nie chciałbym się pocić w tym momencie. Fajnie, że jest chwila przerwy. Ja tutaj wrzucę jeszcze, jeżeli chodzi o drużynę Unii Leszno, zauważ miejsce drugie Stal Manchester, w 13 kolejce Unia Leszno demoluje 60-30 drużynę, która swoją drogą też zdobywa niemałą liczbę punktów. No właśnie, zastanawiam, tu już tego nie zobaczymy, na ile Stal Manchester, no bo zgromadziła 30 punktów, ale na przykład w ostatniej kolejce nie poradziła sobie z Grim Reapers, ledwo wygrywa z tą drużyną. Także tu jakiś farcik chyba w Stali Manchester. No nie zmienia to faktu, że gratulujemy awansu i Unii Leszno i drużynie Stal Manchester. Co do statystyk w tej lidze, No Nicky co, Mikkelsen Sorensen. widzę się tutaj pojawił. Aha, bo to są juniorzy, dobra, sorry, to najpierw seniorzy. No, Tim Sorensen, najlepiej punktujący zawodnik Unii Leszno. Zresztą tutaj też jest Tim Sorensen, to będzie pewnie wychowanek Speedway Hojny Łódź, dokładnie tak, ale zauważyłem, że jest Kuba Woodward. Zapomniałem o tym zawodniku, a to jest wychowanek Nowa Huta Cats z dawien dawna. 31 lat. No i średnią prawie 2-0 w tej lidze przywiózł, także mega spoko. 1,9-2,9. Ciekawe ile meczów odjechał. Kuba Woodward, ile odjechał meczy? No bo nie widzę go tu na... 14 pojedynków odjechał, No, 56 czyli punktów. No nieźle. Spoko, dobry, fajny wynik. Przeciętny doparowy, który przywozi dobry wynik.
Dokładnie, tak. I najlepiej punktujący juniorzy, tutaj Olgierd Motłoch, Unia Tarnów ZSSA i Miki Mikkelsen z Unii Leszno, plus Maciej Serafin z drużyny Baboki. No właśnie, drużyna Baboki też w tej lidze jechała, ostatecznie nie udało się awansować. Tak, to pozdrawiamy, Areczek. No i wrzucam tutaj skład właśnie Unii Leszno, tak jak Ty popatrzyłeś, że wszyscy jeździli, też tutaj wszyscy jeździli. Nie, 9 zawodników, o jeden nie jeździł, 8 zawodników w sumie było. No, ale też zajebiście, fajnie, fajnie. I juniorzy średnia 1,3, 0,7, 1,16, czyli jeżdżą, mimo tego, że z ich trzech jeżdżą wszyscy trzech. No właśnie tak patrzyłem, ale widzę, że tutaj menadżer też pamięta o tym, żeby szkolić juniorów, nie? Zwłaszcza, że tutaj tą średnią 1,3 Miki Mikkelsen to jest 20-latek. W przyszłym sezonie, jak sobie patrzę na niego, no powinien powalczyć w lidze czwartej. Wygląda nieźle, wygląda naprawdę nieźle. Myślę, że spoko. No dobra, to jeszcze raz gratulacje za awans Unii Leszno, Stal Manchester. Tym samym wjeżdżamy sobie do Ligi 5-8? 9. 5-9, a nie 5-11? Albo 5,11. 5-11, tak, Polonia, przepraszam. BDG i KS Oława, bo tutaj znowu mamy debiuty, Tak, no właśnie. Tak, mamy debiuty tych pierwszych drużyn, które wymieniłeś, ale mamy też utrzymanie ZKS Speedway Stal Rzeszów i Karzet Klecko. No, spadają Kazu, GKM Mirko Grudziądz, Wyśmich i Wloma 24. Polonia BDG już nawet w trzeciej lidze jechała swego czasu, a więc to nie jest dla nich tutaj... Znaczy nie, KS Oława. KS Oława, dokładnie tak, też sobie patrzę od 45 sezonu, Mieszko pierwszy, pozdrawiamy Mieszka pierwszego, gratulujemy awansu. Tutaj ZKS Speedway Stal Rzeszów mocno rywalizowała i o ile się nie mylę, to chyba pomiędzy właśnie KS Oława i tak jest, w 13 kolejce obie ekipy spotkały się, no i tutaj KS Oława wygrywa pewnie 51-39, o ile się nie mylę, kasuje punkt bonusowy, co finalnie w ostatecznym rozrachunku, jak się okazało, miało duże znaczenie, no bo obie drużyny mają po 24 punkty i tylko małe punkty decydowały o awansie. Także wygrana KS Oława za 3 punkty powoduje awans, znaczy dzięki temu drużyna awansuje. Karzet Klecko, bo też taka drużyna, której tutaj Nie kojarzę. od 46 sezonu, no właśnie, też już drużyna, która w czwartej lidze jechała. A jak fajnie. menadżer się nazywa? Krzysiek 105, pozdrawiamy oczywiście menadżera. Pozdro. Ale Nie drużyna kojarzę. Kazu, menadżer Kazu, to jest trzeci sezon, no i udało się, a nie spadek, 5 miejsce, Spadek. dobra, źle popatrzyłem, 21 punktów, o to mi chodziło. Ale jest Czyli bardzo dobry rezultat. wynik. Jest bardzo dobry wynik, no tak. Bardzo dobry wynik. 21 punktów na trzeci sezon w piątej lidze. Super. Normalnie byłoby to na bank utrzymanie, a tutaj jak widać, nie wiem co w tym sezonie się wydarzyło, że gdzieś tam tych pierwszych 6 miejsc w każdej lidze jest mocno obpunktowanych. No może 6, 5, 4 w zależności, ale wiesz o co mi chodzi. Tak, wiem o co Ci chodzi, ale ja bym tutaj stawiał na to, że no coraz bardziej są te ligi wyrównane, tak? Więc No. ta różnica pomiędzy ligą trzecią, czwartą, w zasadzie też czwarte ligi w tym momencie uważam, że są bardzo mocne. Kiedyś przyjmowało się, że pierwsza, druga, trzecia liga to są te najmocniejsze, ale ja uważam, że w czwartej lidze, nawet i w piątej, ale w tej czwartej ta rywalizacja już taka prosta nie jest. Myślę, że 2 lata temu łatwiej było, czy 3 lata temu łatwiej było z czwartej ligi dostać się do trzeciej, drugiej niż jest obecnie. Na przykład z piątej, tak? Przechodzić tutaj poszczególne poziomy, czyli ligę czwartą, ligę trzecią, nie jest tak łatwo. No więc wydaje mi się, że to jest jeden z powodów. Może są jeszcze inne, ale na pewno to, że jest wyrównana, że jest coraz więcej dobrych drużyn, coraz więcej świetnych menadżerów, no daje po prostu ten efekt. No i drużynę KS Oława tutaj wyświetlam właśnie. Mhm. Też każdy jeżdżący oprócz jednego juniora, Radosława Luisa, także też fajnie. No i co, 39, 29, 27, 26 lat, 23, 22, także ma tutaj kim jeździć w najbliższych sezonach. Myślę, że może coś tam będzie w stanie zdziałać w tej czwartej lidze, a przynajmniej się utrzymać. I tutaj dowodził wszystkim, podejrzewam, Marceli Makuch w tej drużynie, średnia 2,362, wychowanek drużyny Arbomaniaków. Fajnie też tak popatrzeć, nie? Tak jak Arbo sobie patrzy, tutaj KS Oława Jest w mój. oparciu o jego wychowanka właśnie awansuje do Ligi Czwartej, pierwszy historyczny awans. Super. I to jako kapitana prawdopodobnie, nie Tak, człowieka w drugiej linii. prawdopodobnie Nie? jako kapitana, także Pozdrowionka, myślę, że to jest pozdrowionka oczywiście dla Arbo też, nie?
Zgadza się, pozdrawiamy. No i ostatnia liga, o której dzisiaj powiemy, to Liga 5-13. Awans Tak. drużyny Wilki z Krosna. Tak. Miejsce drugie PKH Neptun Gdańsk 2. No i zaczęta Tak. rywalizacja z Gwardą Krotoszyn, drugą drużyną. No tutaj tak, pierwsze 3 drużyny szalały, 28, 28 i 31 punktów dla Wilków z Krosna. Wilki z Krosna to jest debiut w lidze czwartej. Tak jest. Utrzymuje się jeszcze KZ Klaudyna Tychy, spada nam rezerwy BKZ, KZ Klocko 2, Raczek 2 Team i Wybrzeże Młyńska. Mhm. Ja tutaj od razu przygotowałem rzut na Wilki z Krosna. W ogóle pozdrawiamy menadżerkę prawdopodobnie. Królowa Zuza. A to jest córka któregoś z menadżerów? Było coś tam, nie pamiętam. Nie, ja się w twoje plotki nie mieszam. Nie wiem, nie potwierdzam nic takiego. Nie, chodzi mi o Pozdrawiamy to, że menadżerkę. pisał ktoś na czacie kiedyś, że to jego córka, ale tak mi się tak kojarzę. To ja tego nie kojarzę akurat, także sorry, Może coś nie pokręciłem. potwierdzam. Natomiast tak, no właśnie drużyna, która nie przegrała w lidze piątej, Wilki z Krosna, 11 zwycięstw, 3 remisy, w sumie 31 punktów. 480 na plusie małych punktów, a więc gratulacje dla królowej Zuzy. No i jeżeli chodzi o sam skład, no to tutaj wszyscy tak naprawdę też popatrzymy sobie w statystyki, to demolowali tą ligę. Tak, no Jarosław Pudel, Dawid i Karim Benzema. Średnia 2,6, 2,6, 2,6. No, Tak. takich trzech wystarczy, misiu. No. No ale tutaj z kolei juniorkę zdominowała drużyna Gwardii Krutoszczyn Gwardii, 2, tak. Witelus, tak? Najlepszą. Tak. Najlepszy. Witelus i Hieronim Bambaryła. I Hieronim Bambaryła, no właśnie zerkam sobie na Hieronima Bambaryłę, 18-latek, no ale powiem Ci, że z Bambaryły to nie będziemy się tak nabijać Znaczy być może nie sobie będzie- będziemy żartować, ale będzie to kawał grajka. Bo Gumin To nie Witelus będzie też Bambaryła. 18-latek i też jak sobie patrzę, siła, wytrzymałość, waleczność, cechy, no naprawdę fajnych zawodników sobie hoduje tutaj Sigmat na... No ale co tu dużo patrzeć, no wicemistrz z tego sezonu, jeżeli chodzi Jeżeli o chodzi o adeptów, no racja, no więc musi słynąć z wychowania Proste. dobrych juniorów, oczywiście, że tak. No. No i tutaj jeszcze, wiesz co, wrzuciłem zawodnika, którego podrzuciłeś, Marek Zielonko, bo chciałeś o nim A, coś z powiedzieć. średnią. Tak, nie, bo to jest najlepsza średnia w lidze piątej, jeżeli chodzi o seniorów. 27 lat, drużyna Maszewo LZ, nawet szczerze nie pamiętam, z której to było ligi. 5-15 to jest, ale najlepszy wynik, gratulacje, średnia 2,881. 5-15 mówisz, tak? 5-15. Drużyna Maszewo LZ zajęła trzecie miejsce w tej lidze z 21 punktami. Tutaj Czuby KM i Tom Team to drużyny, które z Ligi 5-15 wygrały. No faktycznie, Marek Zielonko, 162 punkty, to jest wychowanek Karzet Bielsko. Mhm. No i też No fajny fajny zawodnik. Tak, spoko. Fajny, siła, wytrzymałość jest dobita na 100%, ma 27 lat. Technikę startu, technikę jazdy parą, jeszcze jak pojeździ to podciągnie. Waleczność i koncentracja na suma punktów 165 przy 27 latach. Dla mnie bomba. Wszystko się Fajny zgadza, dokładnie tak, wszystko się zgadza. No dobra, dobrnęliśmy z tą dzisiejszą naszą pogadanką dotyczącą końca 58 sezonu. Coś byś chciał tutaj dodać, Pozioma, na koniec? Pozdrawiam Częstochowską Końską Watachę. Jak ktoś nas ogląda, kto jeździ na rowerze, to również go pozdrawiam. Tak jest, to pozdrawiamy Częstochowską Końską Watachę, super, sezon w pełni mają chłopaki, więc... Nie, no ja tu z nimi nie jeżdżę, co ty. To dobrze, że bierzesz siły na zamiary tak naprawdę, no ja też bym się z nimi nie zmierzył nawet na zwykłym, nawet na spacer na rowerach bym się z nimi nie wybrał na pewno. Są szaleńcy. Słuchajcie, kończąc ten odcinek, pamiętajcie, że od nowego, w zasadzie już od wczoraj zmiana, czyli możliwość wyboru motocykli w trakcie meczów ligowych, turniejów par czy zawodów SGP, bo nawet można w treningach punktowanych przydzielać zawodnikowi inny motocykl na każdy bieg, więc ta zmiana od tego nowego sezonu obowiązuje. No i co? Dzięki bardzo za ten 58 sezon, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami, że nas wspieracie. No i co? Widzimy się w sezonie 59.
No i dalej dajcie lajka, dajcie udostępnienie. Niech nas ktoś Subskrybujcie, zobaczy. w końcu. prośba dokładnie o to, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, przede wszystkim komentujcie. Fajnie Tak. by było, gdybyście w komentarzach w przyszłym sezonie, pewnie o tym będziemy mówić, żebyście nam wrzucali informacje, o jakich ligach chcecie, żebyśmy po prostu powiedzieli, bo jeśli jesteście aktywni i oglądacie nasze odcinki, to chcielibyśmy właśnie, żeby o waszych ligach, o waszych drużynach, klubach, zawodnikach jak najwięcej po prostu poopowiadać. A może ja tak podrzucę z czapki, a może ktoś chce przygotować jakieś wideo? Śmiało. Nie krępujcie się, śmiało. No dobrze, no dobrze. Jeszcze raz dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć. Siema, dużo słońca.